Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Kilka słów prywaty. Ostatnio trochę mnie jakaś choroba chyba rozkłada. Zresztą chyba słychać to w moim głosie trochę. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, ale i Mariola jest chora, i Oliwier, także podejrzewam, że moja choroba również się zbliża wielkimi krokami, ale będę próbował się jakoś kurować. Ja to mam zawsze dawkę uderzeniową, walę leków, tak żeby to jakoś tam wyhamować, ale to nie zawsze się udaje. Pytaliście jak z kotem. Słuchajcie, z Peperem jest niestety w kratkę. Ma dni lepsze, ma dni gorsze. Ostatnio w zeszłym tygodniu było raczej gorzej. Pojechaliśmy do weterynarza, zmienił mu steryd. Teraz jest trochę lepiej, aczkolwiek dzisiaj widzę, że no nie, dzisiaj jest w miarę ok. Aczkolwiek no widać, że coś tam się, coś mu jest, tak? To nie jest, że on jest już całkowicie zdrowy i widać, że ta choroba gdzieś tam w nim się tli. No ale nadal walczymy, nadal próbujemy jakoś mu tutaj ten komfort życia zwiększyć. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, aczkolwiek tak jak mówię, ostatnio żeśmy zauważyli trochę spadek jego formy. Jest trochę bardziej taki osowiały, no ale miejmy nadzieję, że, że wyjdzie z tego obronną ręką. Dobra, lecimy z informacjami. Chyba najważniejszą informacją, nie tyle dla graczy, ale dla deweloperów, ale jest to ciekawa informacja. Były zmiany w warunkach używania silnika Unity i no, przewaliła się taka dosyć spora burza przez chociażby Twittera. Nawet jeden z widzów do mnie pisał w tej kwestii, czy poruszę to w Enerflashu i chciałbym tutaj powiedzieć o tym, bo to jest dosyć ciekawa rzecz, która no, pokazuje, że darmowe silniki wcale już nie są darmowe. Znaczy, tak naprawdę nie do końca, ale no, powiedzmy sobie szczerze, te nowe warunki, które zostały wprowadzone przez Unity, mają kilka chyba słabych punktów, nad którymi trzeba by było się pochylić. W każdym razie, jeżeli wasza gra, którą wydaliście, stworzyliście na Unity, przekroczyła przychód $200,000, to za każdą instalację waszej gry trzeba zapłacić Unity 20 centów, co jest tam powiedzmy około złotówkę. I teraz ciekawostka. Jest to jednorazowa instalacja. Jeżeli zainstaluję waszą grę, odinstaluję i zainstaluję ponownie, znowu musicie zapłacić 20 centów Unity. Co oczywiście pokazuje, że może się zebrać na przykład grupka 50 osób, którzy będą jedną grę instalowali i odinstalowali dziennie na przykład 100 razy. I nagle już ta kwota zaczyna być dosyć spora. Jest to chyba jedna z najbardziej idiotycznych decyzji, bo Unity twierdzi, że będą mogli sprawdzać, czy ktoś nie oszukuje, czy nie jest to po złości i tak dalej, ale jest dużo firm, które produkują na przykład gry darmowe, z których czerpią zyski za pomocą na przykład mikropłatności. No i takie gry są instalowane przez setki tysięcy graczy i od każdej instalacji będzie trzeba Unity zapłacić jałmużnę i to powiem wam, że jest no trochę słabo, powiem wam. W każdym razie no, przetoczyła się spora burza i ten typ, który to zaproponował, ja nie wiem, to jest jakiś były gość od EA, twierdzi, że no, znaczy stał się w jednej chwili najbardziej znienawidzonym gościem w ogóle w giereczkowie. W każdym razie no jest to, powiedzmy sobie szczerze, dosyć słabe rozwiązanie. No ale Unity w pewien sposób zaczęło, no bo powiedzmy sobie szczerze, ani jeden deweloper, którego dotknęła ta zmiana, ani jeden deweloper nie wypowiedział się pozytywnie. Mało tego, większość deweloperów zaczęło odchodzić od Unity na rzecz innych rozwiązań, po prostu po to, żeby Unity nie płacić. W każdym razie Unity zdecydowało, że jednak zmieni swoją politykę i teraz tylko pierwsza instalacja będzie płatna, ale tylko na danym sprzęcie. To znaczy, jeżeli masz grę i zainstalujesz sobie na jednym komputerze u siebie w domu i na drugim komputerze, no to trzeba będzie zapłacić 2 razy, ale na tym samym komputerze możesz ją odinstalowywać wielokrotnie i opłata będzie
będzie jedna, tak? Natomiast również wprowadzono to, że dema nie będą objęte płatnościami, bo też dema miał być wcześniej objęte płatnościami, co jest w ogóle jakaś masakra. W każdym razie no, wprowadzono te zmiany po tym, jak dosyć szybko tak naprawdę, kiedy taka wrzawa się podniosła. No ale powiedzmy sobie szczerze, nie rozwiązuje to wielu problemów, tak? Myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał, to, że jest na jednym komputerze na przykład instalowane, myślę, że jeżeli ktoś bardzo się postara, można zrobić złośliwe skrypty, które będą sprawiały wrażenie, że gra jest na Unity instalowana na różnych komputerach, tak? I można wtedy taką firmę doprowadzić do bankructwa tysiącami takich, no powiedzmy szczerze, sfejkowanych instalacji na różnych sprzętach. No ogólnie jest tutaj dużo takich niejasności, John Riccitello się nazywa ten typ z EA. Dużo jest tutaj takich niuansów, które bardziej myślę, że deweloperzy pracujący na Unity potrafią błyskawicznie je tutaj wyłuskać. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, jest tutaj dużo problemów i bardzo dużo deweloperów zaczęło się przenosić z Unity. Myślę, że to spowodowało, że Unity się ugięło, kiedy zobaczyli, że bardzo dużo deweloperów im ucieka od silnika i nagle się okazało, że można zrobić nadal darmowo i można zrobić to tak samo dobrze, więc Unity się chyba troszkę też przestraszyło tego i oczywiście zaczęto wprowadzać te zmiany. Ciekawe, czy jeszcze coś się wprowadzi. Bardzo możliwe, bo cały czas sprawa jest rozwojowa. Nadal czekamy jeszcze na jakieś kolejne informacje od Unity, jak to będzie wyglądało dalej. No, John Riccitello, to jeszcze mam taką ciekawostkę. To jest typ, który stwierdził, że w Battlefieldzie, jak skończy ci się amunicja w magazynku, to jak będziesz chciał przeładować, to musisz zapłacić $1. Taki miał pomysł, słuchajcie. Czujecie? W grze Battlefield za każdy kolejny magazynek miałeś płacić $1. Masakra. Masakra. To jest taki typ. To ja się nie dziwię. Myślę, że John Riccitello wyjedzie na taczkach dosyć szybko z tego Unity. Zobaczymy. Liczę na to i myślę, że wielu deweloperów również. Ale jeżeli taki typ przejmuje silnik, na którym powstaje masa gier, no to można było się spodziewać, że tego typu rzeczy się pojawią. Oczywiście deweloperzy nie pozostali dłużni. Zaczęła się oczywiście cała dyskusja na Twitterze i słuchajcie, również zaczęły się groźby śmierci pracownikom oczywiście Unity. Tak naprawdę ci pracownicy, którzy tam siedzą w tym Unity, to nie mają na to wpływu na decyzję Johna Riccitello, więc nie wiem, dlaczego oni mieli dostawać jakieś groźby śmierci. Oni jakby nie mają możliwości zmian tego, tak? No ale w każdym razie zamknięto oddziały w Austin i w San Francisco. W momencie, kiedy te groźby śmierci się pojawiły. I tutaj jest jeszcze mała ciekawostka, że tuż przed tym ogłoszeniem tej płatności w Unity, ten prezes Unity pierwsze co zrobił, to sprzedał swoje akcje Unity. On wiedział dobrze, że cena akcji spadnie. W ogóle od początku roku podobno jest cena akcji Unity o 80% niższa niż była. W każdym razie on już czuł pismo nosem, że ta decyzja będzie no bardzo zła i postanowił sprzedać te akcje, póki jeszcze mógł na nich tam pewnie coś zarobić. Także no źle się dzieje. Źle się dzieje w państwie duńskim, ale powiem wam, że ta piękne czasy robienia gier w garażu na Unity i takich jednoosobowych sukcesów już niestety minęła i dzisiaj to się zamienia w biznes. To się mówi, że to są gry indie, ale tak naprawdę rynek indie zamienia się, przepoczwarza się powoli w rynek AAA, tylko w mniejszym jakby zakresie, w mikroskali i niestety taka rzecz już się stała. To już nie jest to, co było, nie wiem, 10 lat temu, tak, że ludzie robili sobie na silniku Unity i nagle okazywała się ich gra ogromnym sukcesem, mnóstwo ludzi grało, oni zarabiali na tym pieniądze i było fajnie. To już nie wróci. Teraz, żeby zrobić grę na Unity, musisz mieć potężne zaplecze pieniężne, żeby to rozreklamować, żeby móc to sprzedać, tak? Bo tak naprawdę, jeżeli zrobisz sobie grę i wrzucisz ją na Steama,
to ona zniknie. Nikt tam, małe procenty ludzi, mały promil graczy ją ściągnie i niestety to jest ten problem dzisiaj, że tak naprawdę rynek indie to jest taki rynek AAA w mikroskali. No ale co z tym, co zrobisz? No nic nie zrobisz. Kolejna ciekawa informacja to też to jest tutaj to jest niepotwierdzone, ale kolejna informacja na temat GTA 6. Jakiś tam wyszła plota, że gra ma kosztować 650 zł. GTA 6. Czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe, bo tak naprawdę nawet jakby kosztowała 650 zł, kto z Was nie kupi GTA 6? Pewnie część nie kupi, ale nadal ogromna część osób kupi. Według kolejnych plotek instalacja gry ma zajmować 750 GB i gra ma zająć około 400 godzin. 400 godzin. Oczywiście nie wiem, na ile jest to prawdopodobne i te ceny wydają mi się dość absurdalne, ale powiedzmy sobie szczerze, no nie wiemy tego, ile kosztuje wyprodukowanie GTA 6, ale są to potworne pieniądze. Prawdopodobnie jest to najdroższa gra, jaka powstała w historii. Jestem w stanie w to uwierzyć. I na pewno Rockstar będzie chciał sobie to odbić. Jest to na tyle znana marka, że nawet jak cena będzie wynosiła te 650 zł, to i tak gracze to kupią, bo to jest GTA 6. Także no ciekawy jestem, jak to się rozwinie. No powiem Wam szczerze, że jest tutaj dosyć taka, decyzje są dosyć kontrowersyjne i kto wie, jeżeli by się to okazało prawdą, czy inni twórcy, inni deweloperzy nie poszliby w tą stronę, tylko tak naprawdę żadna inna marka, wydaje mi się, która jest na rynku, nie jest tak silna jak GTA 6. Oni mają za sobą, powiedzmy, lata produkcji, ogromną fanbazę graczy i tak dalej. Natomiast każda inna gra, nawet duża gra, jakaś znana marka, która by próbowała, to raczej by mogło się to nie udać. No w każdym razie zobaczymy. Kolejną ciekawą informacją, dosyć dużo tych informacji, było w zeszłym tygodniu, był stan talerza od PlayStation. Niestety nie udało mi się dla Was go tutaj streamować, bo miałem problemy z internetem. Tak naprawdę potem się okazało, że nie z internetem, ale z tą aplikacją, przez którą streamuję, czyli ze Streamlabsem. I jak zacząłem streamować na czystym OBS-ie, no to było dobrze. W każdym razie, dwie informacje, które ze State of Play myślę, że były ważne. To pierwsza to, że wiemy, kiedy pojawi się kolejna część Final Fantasy VII o podtytule Rebirth i pojawi się ona 29 lutego 2024 roku, oczywiście tylko i wyłącznie na PlayStation 5. Kilka informacji, które już wiemy, gra ma zaoferować około 100 godzin rozgrywki, także całkiem nieźle. Z trailera mogliśmy zobaczyć, że będzie Gold Saucer już dostępny, czyli wraz z nim będzie masa przeróżnych minigierek, które będziemy mogli pograć. Gdzieś tam na trailerze też mignął mi Vincent, aczkolwiek chyba on jeszcze nie będzie grywalny. Będzie on grywalny chyba dopiero w trzeciej części. No w każdym razie gra ma zaoferować ogromny otwarty świat do eksploracji, gdzie będziemy mogli poruszać się po czokobosach. No muszę przyznać, że ten trailer rozbudził moją ciekawość. Już pierwszy według mnie Final Fantasy VII był świetny, a widać, że Square Enix nie odcina kuponów, tylko ulepsza. Nawet jeżeli to jest w ramach jednej gry, tylko kolejny odcinek, widać, że jest to ulepszone, także ja już powiem Wam, że nie mogę się doczekać i będzie to na pewno srogi tytuł, zresztą poprzedni Final. Jaki Final? Oczywiście 16, rewelacja, także ja ogólnie uważam, że warto w Finala zainwestować. Jeżeli nie skończyliście jeszcze 7, to jest to chyba dobry moment, żeby ją skończyć. Kolejna informacja pojawiła się na temat dodatku do Resident Evil 4 i ma się pojawić Separate Ways, znany m.in. z klasycznych Residentów 4, no to tam, gdzie sterowaliśmy oczywiście Adą Wong. Nie jestem wielkim fanem tego DLC-ka, tak to nazwijmy, i przyznam szczerze, że skończyłem go może ze 2 razy i jakoś, powiem szczerze, że jakoś dla mnie tam szału nie było, ale miło, że ten dodatek też się tutaj pojawi, natomiast my czekamy oczywiście na Resident Evil 4 VR Mode,
który dla mnie będzie naprawdę, na pewno mega dobry, zresztą tak jak 8 była na VR-ze i 7 były świetne gry, na pewno 4 też na VR-ze skończę i na pewno dla Was przygotuję recenzję tej gry. Kolejną ciekawą informacją, dużo tych ciekawych informacji w tym tygodniu, to dobrze, jest to, słuchajcie, że wraz z premierą nowego iPhone'a 15, który ma być tam wyposażony w ten najnowszy chip, tam chyba 17 Pro, cuda niewidy, mają się, słuchajcie, pojawić na nim gry. I to nie byle jakie gry, bo ma się na nim pojawić Resident Evil 4 Remake i Assassin's Creed Mirage. I powiem Wam, że choć nie lubię Apple jako firmę, za to, co odwalają, muszę przyznać, że pomysł, który mają, jest bardzo dobry. Apple nie ma swojej konsoli do gier, a tutaj stworzy tak naprawdę telefon, który będzie przenośną konsolą, ale nie do gier z Androida, ale do tych najnowszych gier, które pojawiają się chociażby na dużych konsolach. Nie wiemy jeszcze w jakiej formie te gry będą, w jakiej one będą działały rozdzielczości, w jakiej to będzie płynności i tak dalej, ale pomysł jest ciekawy, że Apple stanie się jakby pełnoprawną konsolą do gier, nie tylko do indyków pobranych z Apple Store'a, powiedziałem z Androida, z Apple Store'a oczywiście. Także jest to według mnie bardzo ciekawy koncept i Apple dobrze kombinuje. Pamiętajmy, że jeszcze ma te swoje VR-y, on pewnie będzie starał się tworzyć cały ekosystem growy, który będzie pewnie jak to u Apple zamknięty, tak, że będzie tylko działało to z Apple. Natomiast pomysł, żeby faktycznie na tych telefonach już ruszyć te gry, jak dla mnie bardzo spoko i szanuję taką decyzję. No ale też to pokazuje, jak mocarny będzie to telefon, jak będzie szybki, tak, ten A17 Pro chip, że będzie w stanie to ruszyć. Także jest to według mnie ciekawa rzecz, aczkolwiek powiem Wam szczerze, miałem iPhone'a 3GS chyba i od tego czasu nigdy już iPhone'a nie miałem, jeszcze żona moja miała 5 i powiem Wam, że nie jestem fanem tych telefonów, znaczy przesiadłem się na Androida, na te chińskie telefony i dla mnie to starczy, nie muszę błyskać logiem Apple'a wśród młodzieży i ludzi na ulicy, nie jest to dla mnie jakaś oznaka luksusu, no ale wiem, że dla wielu jest, także ci, co się zdecydują na tego Apple'a, na tego iPhone'a, no to będą mogli te gry sprawdzić. No ja sam jestem ciekawy, będę to śledził dla Was, jak to działa, pewnie jakieś tam filmy się pojawią, także będziemy mogli sprawdzić, cóż tam ciekawego z tym to Apple wymyśliło. Kolejną plotką jest to, że Nintendo Switch ma już zadebiutować w marcu 2024 roku. Czy jest to możliwe? Teoretycznie tak, ale myślę, że Nintendo już by dało jakieś zajawki, że ten Switch faktycznie w marcu się pojawi. Natomiast no, kilka tych plotek, które już wiemy, że będzie tam większa ilość pamięci RAM, że tam ma być ten mocniejszy chip, no czekamy, zobaczymy. Nadal to wszystko jest w sferze totalnych plotek, także nie do końca wiemy, jak to na końcu będzie, w końcu się okaże, natomiast myślę, że wiele osób czeka na Switcha, także tak jak mówiłem, Nintendo co drugą konsolę wydaje dobrą, teraz jest czas na tą mniej dobrą. Zobaczymy, czy się moja tutaj teza ponownie potwierdzi, natomiast na razie wszystko jest w formie plotek, zobaczymy, czy w marcu Nintendo Switch 2 będziemy mogli już pierwsze zajawki jego obejrzeć. I kolejna ciekawa wiadomość, remastery pierwszej trylogii Tomb Raidera. Powiem Wam, że to jest w ogóle ciekawa rzecz. Pokazano to na Nintendo Direct, jak to ma wyglądać. Znaczy ogólnie to jest ta sama gra, nawet można przełączać pomiędzy tym pierwszym a starym trybem, tylko oczywiście ulepszono tam cieniowanie, oprawę, modele i tak dalej, ale nie zmieniono chyba najważniejszej wady Tomb Raidera, czyli jej siermiężności, bo niestety pierwsza trylogia Tomb Raidera zestarzała się pod kątem gameplayu dość mocarnie i o ile oprawa wygląda fajnie, ja szczerze mówiąc chętnie sprawdzę tego Tomb Raidera, to tak naprawdę jest to przykład kolejnego leniwego portu, czyli podmienianie modeli, tekstur i sprzedawanie drugi raz tego samego. Natomiast jeżeli jest ta sytuacja, że możemy przełączać pomiędzy starym trybem a nowym, oznacza to, że w kwestii mechaniki gra się w ogóle nie zmieniła. To jest dokładnie ten sam Tomb Raider, który był w 96 roku, tak, jedynka.
Także jestem ciekawy, ja ogólnie sobie sprawdzę, aczkolwiek powiem Wam, że robiłem 3 części Tomb Raidera, pojawiły się w serii, to było grane i powiem Wam, że ta siermiężność dawała mi się we znaki dość potężnie. 4. części pograłem i nie skończyłem, gdzieś do połowy, już nie mogłem, po prostu już nie mogłem. Czy nawet 4 części Tomb Raidera się pojawiła, a 5 się nie pojawiła, jakoś tak. W każdym razie już nie dawałem rady i te pierwsze 3 części Tomb Raidera są mega siermiężne i ciekawy jestem, jak to będzie współgrało z tą nową oprawą, nie? Natomiast no, zobaczymy. W ogóle jestem ciekawy i pewnie jeżeli się pojawi w pudełku na PlayStation 5, zagram sobie w pudełku na PlayStation 5, a jeżeli się pojawi w pudełku na Switcha, no to może dla odmiany sobie zagram właśnie w wersję Switchową. Kiedy będzie premiera? W lutym, tak? W lutym mają się pojawić premiery. No zobaczymy. Wiem, że chyba jakieś demo już jest w ogóle dostępne, ale ja ogólnie nie gram w demo ani wersje przedpremierowe, tylko już te wersje, które mają się pojawić, także jestem ciekawy. No zobaczymy. Jestem wielkim fanem Tomb Raidera, ale też nie mam klapek na oczach i wiem, że te gry się bardzo mocno zestarzały. Dobra. Ogłoszenia parafialne. Co nowego u mnie? Trafiła do mnie kolejna retro konsola, jest to tym razem Pokidi X55. Fajnie brzmiało to, że jest to konsola poniżej $100, ale jej popularność tak wyskoczyła ostatnio, że niestety już jest cena powyżej $100, troszkę powyżej, ale jednak powyżej, więc niestety fajne hasło na miniaturkę poniżej $100 będę musiał zmienić, a szkoda. W każdym razie będę prawdopodobnie w tym tygodniu, w niedzielę pojawi się ta recenzja tej konsolki. Co będzie w tym tygodniu? Już Wam mówię. W tym tygodniu na pewno wleci recenzja Mortal Kombat. Gram dość intensywnie przez ostatnie kilka dni. Nie będę ukrywał, że jestem zachwycony Mortalem, bo jestem wielkim fanem Mortal Kombat i podoba mi się to i uważam, że to jest kolejna część, która może nie wnosi aż tyle nowego, ale jest to solidna bijatyka z moimi ulubionymi postaciami. Ja uważam, że wyszła wyśmienicie. Więc ta recenzja prawdopodobnie się pojawi, nie wiem, może jutro nawet się pojawi, jeżeli uda mi się dzisiaj zmontować, bo ja już mam ją rozpisaną, mam nagrane gameplaye, także możliwe, że jutro się ta recenzja pojawi. W tym tygodniu będziemy pewnie nagrywać też podcast. Z Bartem żeśmy stwierdzili, że na razie sobie zrobimy odskocznie od filmów na podstawie gier i zrobimy sobie podcast o serii Mortal Kombat, czyli o serii bijatyk, o której myślę, że obydwoje będziemy mieli dosyć dużo do powiedzenia. Ja grałem we wszystkie części Mortal Kombat, łącznie z tymi różnymi odnogami, jak Shaolin Monks, czy Sub-Zero, czy Special Forces. Także będziemy mogli sobie tutaj poopowiadać troszkę o Mortalu. Będzie jakaś recenzja po latach, prawdopodobnie ponownie coś na PSP. Mam już 2 gry skończone, w zasadzie jedną i dzisiaj drugą postaram się skończyć, także też coś tutaj myślę, że wleci. Czy jeszcze coś się pojawi w tym tygodniu? No nie wiem, no to już kwestia, wiecie, tam kolejnych rzeczy będę już na bieżąco raczej wrzucał. No wiadomo, zbliża się ten czas powoli przedświąteczny, kiedy szykuje się masa gier, które wychodzą. No i trzeba będzie to wszystko ogrywać, żeby zrobić dla Was recenzję, także to jest dla mnie zawsze czas bardzo intensywny, aczkolwiek staram się zawsze robić tak, żeby nie mieć kubki wstydu i przez lata mi się to udawało, mam nadzieję, że teraz też się to uda i tak nie mam kubki wstydu, co chciałem to pokończyłem, także a końcówka roku, czy też ten czas przedświąteczny dość intensywnie się zapowiada, szczególnie tutaj będzie od 19 października będzie Seventh Guest VR, Spider-Man 2, Metal Gear Solid Collection, Alone in the Dark, chociaż nie wiem, czy Alone in the Dark nie przeniesiono, ale będzie Alan Wake 2, będzie Robocop, Call of Duty Modern Warfare 3, Yakuza, Flashback, no będzie dużo się działo. Niestety nie uda mi się kończyć tak gier, żeby wiecie, w jeden dzień grę skończyć i od razu zacząć kolejną. Będziecie musieli na te recenzje poczekać, one się będą trochę spiętrzą, ale wtedy to jest moment, kiedy jakby odstawiam inne rzeczy i robię tylko i wyłącznie te recenzje, które muszę dla Was zrobić. Także szykuje się naprawdę gorący okres i mam nadzieję, że wszystkie te gry, które chcę dla Was zrecenzować na kanale oczywiście się pojawią. Dobra, przypominam, że ponownie oglądamy ten NR Flash wspólnie
na moim kanale Discord. Dzisiaj postaram się wpaść, nie zawsze mi się udaje, ale dzisiaj postaram się wpaść o godzinie 20. Spotykamy się na Discordzie i wspólnie oglądamy to jeszcze raz i dyskutujemy w zasadzie o wszystkim, tylko nie o Enerflashu. I to jest w sumie dobre. Dobra, to tyle. 25 minut, wystarczy. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.